Dobra, jest jakaś ryba. Mam nadzieję, że to jest... Ja od Jadzia zaczynam? Dobra, myślałem, że to jakiś karp będzie ciekawy, ale dobrze. Jaś może być. Jestem sobie na cepelku, na bursztynku. Może to łowisko mnie nie zirytuje tak jak miedziane. Także 3 zestawy testujemy, zobaczymy. Tu jest klasyczny łos. Na małże 14 pelet, kukurydzy. Jaka kukurydza? Kulka. I małże, tak? Atlantyckie małże, hak 1. Takie coś. Na środku na tą chwilę bałwanek z peletem małżowo-pieprzowym. Kukurydza, małże. No i standard taki. A tutaj mam samą kukurydzę małże. Oczywiście zestaw pop-up. Także 3 różne metody. Musiałbym rzucić zanętę tutaj na małże na 8 metrów. I zobaczymy. 8 metrów, bo tak mam zestawy rzucane. Dałem klips oczywiście 7. Tak mi się wydaje, że chyba najlepiej. Zawsze ten metr korekty. Cepelek 132, 147. No i co? Potestuję, posprawdzam, zobaczymy co będzie brało i czy w ogóle coś będzie brało. No może ustawić 12 metrów. Ostatnio tak tu łowiłem, nie? Ostatnio pewnie z miesiąc temu to było. Także zanęta taka, o. W bazie tylko mam kukurydzę i pelety 863 małżowe. Nie mam więcej dodatków, bo nie mam co dołożyć. No i co? Sprawdzamy. Tu jest jakieś maleństwo. Płoteczka. Ciekawe co bierze na tamtym zestawie. Ostatnio na bursztynie byłem przy okazji łowienia na oczku i też chyba łowiłem ostatecznie na małże. Czy ustaliłem wtedy, że chyba dobrą przynętą jest albo kombinacją pellet plus kukurydza. Tak się właśnie teraz zastanawiam. Czyli bałwanek? Właśnie do końca nie pamiętam. Dobra, no ale ja postoję, zobaczymy co będzie wychodzić. To 3 ryby, 2 minuty, 3 minuty. Tak mniej więcej. Zobaczymy jakie będzie tempo zachowane branie. Jakby więcej jaziu brało, to też by było całkiem spoko, bo jazie są fajną rybą. Może ten jeden zaraz prawie zestaw dekombinował. Co się z nim dzieje, że nie bierze? To jest bardzo dobre pytanie. Na kukurydzę powinno brać. No chyba, że bardziej im pelet smakuje. Takie tempo mi się przynajmniej podoba. Nie nudzi mi się, bo mówię już, byłem dzisiaj, chciałem wam fajnie film spróbować nagrać na miedzianym bez użycia PVA. Łowić sobie na te zestawy, które teraz tam teoretycznie te kwolki wchodzą, czyli 2 pelety, kokos plus śmietana. No i złowiłem jednego kwolka w ciągu 15 minut, a później cisza. W zasadzie 30, prawie 40 minut straciłem stania tam na tamtym łowisku. Miałem z 80 srebra. Nie wiem, na czacie wyskakuje masa tych kwolów, ale pewnie 90% osób, które stoi w tym miejscu, łowi na PVA i znowu może być taki okres, że bez PVA prawie nie połowimy nic na miedzianym. Byłoby najgorzej. Mam nadzieję, że przynajmniej tutaj połowię na tym bursztynie. Także co? Czekam na jakieś brania. Tu widzieliście w międzyczasie przy moich żalach, że coś jednak wyskoczyło tu na tą kukurydzę. Teraz będzie kolejna ryba na kukurydzę. Co prawda kolejne lustrzane, ale to jest takie łowisko. Jakbym jakiś dostał duszek, o właśnie, jak ja to na miejsce nagrywałem, to brały te kolorowe karpie w tym miejscu. A już nie pamiętam na co. Możecie napisać w komentarzu, na co ja ostatnio to poławiałem, bo nie pamiętam. Na pewno było tak, że łowiłem na 12 metrach. Po jakimś tam czasie ustaliłem, że najlepszy ten klip 112 metrów. W tej chwili mam 8. No i co? To widzicie, co wychodzi. Już 4. jaś w sumie jest i jakieś lustrzenie. To może trofkę da. Dobra. Kończę marudzenie, czekamy na jakieś lepsze ryby. Wydaje mi się, że coś jest lepszego na haku, takie 10+.
Oj, od Zatorskiego zaczynam. Jak Zatorski z takim garbem, no to będzie miał tak koło 8. Z 8 kg, ale ładna ryba, nie? Bardzo ładnie wygląda. To, że się dzisiaj Mati pomylił konkretnie, nie? Mówię 8, dostanę 15. Dobrze, takie ryby to ja szanuję. Takie aż fajnie połowić. Okej, a tam chwilę przed tym miałem tutaj tego, nie? Lustrzenia 4 kg i także kukurydza standardowo daje ryby. Ale widzicie? Na klasyczny włos 14 plus 15 kulka daje rybki, też fajne. Zresztą na tym środku też jakieś tam ryby wychodzą, teraz się coś tam zatrzymało, ale też da się połowić na bałwanka. Ewentualnie będę coś kombinował, chociaż nie wiem, czy mam jakiś kulkę pop-up pod morze, chyba że inny smak próbować jeszcze. To w międzyczasie, jakbym coś wymyślił, to oczywiście wam to pokażę. Dobra, szybko poszło, bo znowu jest jakaś taka ryba, co lekko wyciąga przypon i trzeba ją wam pokazać, nie? Dobra, tym razem kolejny luszcze, ale to ma mordę. Będzie kolejny ładny. Aż dziwne, że w sumie takiegoś nie walczy, nie? Troszkę wyciąga ten zestaw, ale potem przestaje. 20 kg. Na jakim luzie wam powiem? Przecież to w ogóle nie zajęło czasu. O, ale to szybko wyszło. Dobra, tu mam jakiś mały hamulec zostawiony. Tu jest tylko pospolity. Ale naprawdę piękna sztuka. Jakbym nam marudził generalnie na lustrzenia, także takie wiecie, mordy duże się pojawią, to już nie ma co marudzić na rybę. Na gatunek, bo on akurat zapłaci. Także bardzo fajna informacja dla was, że bardzo dobrze biorą na tym klasycznym włosie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego. No bo pop-up, no, wchodząc na bursztyn, dużo osób nie ma pop-up, nie? Ale klasyczny włos, no, to już zdecydowanie więcej, nie? No, zresztą bez metody jakiejkolwiek karpiowej to nie ma sensu tu iść, nie? A to już inny temat. O, alert, mamy rybę. I to jaką rybę? No, na to ja czekałem. Na to ja czekałem. Czy może nie konkretnie na ten gatunek, ale jakikolwiek koi gatunek karpia. Ale piękny albinos. Mamy to. Ale się człowiek dobrze czuje teraz, dostając taką rybę. Dobra, ja tu widzę jakieś branie, ale... Dobra, wyciągniemy najpierw może tą rybę. To będzie jaziowate. Patrzcie, dobrze trafiłem, że to jest jazie. Ma taki dość konkretne branie. Mocno uderza, ale znowu nie daje takiego dużego obciążenia, ale wydaje się, że to jest coś innego niż karp zwykły, mały. Kolejna sprawa, po co ja wchodzę? Przeszukałem swój ekwipunek i zobaczyłem, że mam tę czosnek małże, kulkę 10 taką, czyli zamieniłem ten kukurydzę na tym bałwanku i zobaczymy, co tu będą za ryby, a tu mam teraz już zanętę. Zbustowałem ją troszkę, tak, czyli do tych peletów jeszcze dodałem ten pieprz małże pelet, na który łowię. Mam nadzieję, że to nie popsuje brań. Zresztą jestem już tak z 15 minut temu zanęciłem. Możemy spokojnie rzucić tutaj na te 7 metrów, wejść 7 metrów, 8 metrów spodem. Ja mam 7 porcji akurat. Także co? Czekamy. Albinosek już mnie zadowolił swoim, ale bydle, swoją radość ukazałem na moim Discordzie. Zapraszam, tam troszkę osób pisze, z czego jestem bardzo zadowolony. Jeszcze jakby więcej osób pisało, jeszcze bym był bardziej zadowolony. No, także możecie między sobą chwalić się rybami, jakie tam łowicie, a ja co? Ja łowię dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, zobaczcie, co teraz wymyśliłem. Ile mam to rzucone, ale już spaliłem jedno branie.
Teraz mi się udało, widzicie, zaciąć rybkę tutaj na spowiku. Głębokość to 170 cm. Zamieniłem ten zestaw, który miałem na tą kukurydzę, czyli pop-up. Zamiast tego mam założone teraz tutaj. I spławik jest na sam pelet. No kolejny duszek, ale ja mam szczęście. 9 prawie kilogramów. Dobra, i zobaczcie, bałwanek tym razem oddał, ten bałwanek, który później zmieniłem, ten pelet właśnie, który mam teraz na spławiku. I to mam tylko to założone, plus ten czosnek małże 10 pop-up. Taki bałwanek dał taką rybkę. Chwilę temu zanęciłem sobie z pudzikiem, bo mówię, że już jest coś słabiej. Brało całkiem fajnie, intensywnie i mówię, że będzie poranek i zaczną rybę brać i patrzcie, spowolniło. Co prawda no, dostałem samego, to jakieś trójki były, nie? Tu jest 4, tu jest jazik fajny, kolejny wymiarowy i teraz ten duszek, ale no zwolniło. Tak się zastanawiam, czy ten spławik trochę bliżej, bo na początku miałem pierwsze branie. Może troszkę przesunę, ale w każdym razie, no widzicie, dostałem rybę na spławiku i ewentualnie bym te małże atlantyckie dorzucił. Skoro tu takie fajne dawało ryby na gruncie, to czemu miałoby ten zestaw na spławiku nie funkcjonować? Ale haczek musiałbym znowu dać większy. Gorzej jak wpadnie tam jakiś karp 20-kilogramowy, to oczywiście Mati sobie z nimi nie radzi, nie? Bo jest botem, ale co zrobić? Dobra, wiecie jak jest. To tam jest branie, ale to chyba nie pora ciąć tą rybę, chociaż powoli już tak. Powoli wypadałoby podnieść to i spróbować. Dobra, udało się zaciąć. Także co? O, mam kolejną. O, golec. Golec nas wita na spławiku. Witam ciebie, golcu. No chodź, nie uciekaj. I tak pójdziesz na patelnię. Typowy ja. Jak zwykle za późno wyciąga. Albo za wcześnie. W sumie nie wiem. Dobra, nieważne. Bierzemy teraz tą rybę. Fajny karp, nie? 7 kg golca na spławiczku. No, to ja to lubię, bo jak jest spławik odpalony, to tu się też super łowi w tym miejscu. 50% rzutu. Baty są długości, zaraz wam powiem, bo nie pamiętam. 8 metrów. 50% 8 metrów. Można byłoby chyba tak na 40-45% to rzucać. Ok, to odpalę się znowu, jak coś fajnego wyjdzie. No a teraz czekamy. To mi znowu branie na tym spławiku. Co ja mam robić teraz? O, udało się to zaciąć. U mnie pamiętajcie, nie? Wszystko co zrobię, to znaczy, że się udało. To nie jest to, że ja chciałem. Znaczy w sumie to ja chciałem, nie? Ale chcieć to sobie można. Ten karpik, kolejny taki nawet. Tak widzicie, jak one szalają na przyponie 18 kg. Co będzie, jak wpadnie coś większego? Co by tu było? Nie wiem, najlepiej go wziąć, wyciągnąć na brzeg, niech sobie polata i o, wziąć go stąd, podnieść. 7,5. Malutki, nie? Ale całkiem fajnie się zacinają. Chwilę wspominałem, że może bym założył kulkę jakąś, coś tam podokładał, ale to nie ma sensu, bo jeżeli tak biorą co chwilę w zasadzie, to lepiej nie kombinować. Lepiej nie kombinować. Co zresztą mam haczyk wielkości 4, coś bym więcej dołożył, to już może w ogóle przestać brać. A lepiej więcej wyciągać takich 7-kilogramowych niż żeby w ogóle przestało brać, nie? No. Także co? No tu na pewno jest branie większej ryby niż takiej, którą teraz chwilę temu miałem 700 gramowej. Przynajmniej tak się wydaje. Co to może być? No i tylko pospolity tak z 3,5. No 3600. No także co? Coś tu wychodzi. No w ogóle zastanawiałem się, czy już nie przestać łowić po pół godziny tak mniej więcej. No bo spod widzimy co dodaje. Nie jestem pewien, czy dotrwam do pełnej godziny, bo robi się późno, a ja jeszcze muszę ten film wam zmontować i upublicznić. Z YouTube'em różnie bywa. A w nocy kto to będzie oglądał, nie?
Dobra, muszę wam go pokazać, bo wydaje mi się... Tak, to jest karp lampasowy. Czyli lampasowe, tu też są lampasowe, fajnie płacą i znowu Matiemu się nie udało podebrać tej ryby. No ja za późno, za prędko, czy za późno pod nią podbiegam. Ona zaczyna, o widzicie, płynąć wtedy w tamtą stronę, po czym za chwilę zerwie zestaw i będzie co będzie. Dobra, teraz udało mi się nałaść na tą rybkę. Czyli tak na 45 to za blisko. No akurat, ale raczej to nie wygląda, nie wynika z tego, że tak blisko, że miałem 45%, tylko z tego, że podszedł mi się zestaw, rozbił wodę. No, o, kolejne lampasowe. Ja pamiętam, one nieraz tak było, że wychodziły gdzieś właśnie w okolicach południa. Szukam tego zestawu, bo mi się schował za wędką. Dobra, to co? No jeszcze trochę postoję, jak takie ryby się pojawiły. Ale raczej będę wam pokazywał, jak coś faktycznie fajnego wyjdzie. Jak ja zawsze się zacinam, jak coś zobaczę jakąś informację, którą muszę przetworzyć, nie? Widzę, że rekord tygodnia teleskopa na tego lampasowego złowiłem. Zawsze fajne informacje. Mam karpia. Duszka na spłowiku. W ogóle nie włączyłem nagrywania, bo mówię, o, takie jakieś maleństwo tutaj. A to wynikało z tego, że ryba się zacięła sama. Nic nie musiałem robić. Ale fajny duszek na spłowiczek. Sama się zacięła. Zestaw był tu bliżej na 30. On wtedy leżał tak jak tutaj. Zresztą na ostatnim wejściu, na ostatnim nagraniu to on właśnie tak leżał. I ja nic nie ruszałem. Czekałem na branie. Mówię, a może coś się uderzy. I patrzcie, że jest. No i ta ryba tak wzięła, że tutaj później sobie płynęła w bok i w ogóle żadnego obciążenia nie wykazywała na zestawie. Mówię, nie ma sensu tego odpalać. Co to za branie? A widzicie, co to się okazało. Tu sobie coś płynie w bok, a ja to oczywiście spaliłem. Czyli nawet można byłoby tu bliżej łowić. No nieraz tutaj nagrywaliśmy na 6 metrach klips. Nie 8. Nie 12. Czasem było tam 9 czy coś takiego, nie? No, czasem było faktycznie 6 metrów. Może też trzeba było tak w ten sposób łowić na mniejszym klipsie trochę. Zawsze mogę jeszcze jak stoję chwilkę, to mogę tutaj tak zakombinować, żeby ustawić jakiś mniejszy klips. Nie wiem, przykładowo na tym zestawie 6 metrów. Dużych różnic niby nie ma, ale no, wpływa na inną rybę. Wpływa to na te ryby, które się mogą potencjalnie tu zjawić. Także co, czekamy. Dobra, słuchajcie, ja to sprzedam. Jeszcze z 20 minut do pełnej godziny zostało, ale wydaje mi się, że bez sensu stać dłużej i próbować dopełnić tego spota pełną godziną, żeby osiągnąć jakiś tam super wynik. Myślę, że już jest fajnie, byłoby jeszcze lepiej, ale no co, tu w kawiarni byłby Jaś, a jakbym może postał dłużej, to bym dostał takiego powyżej 2 kg, ale tego nie ma. Zobaczymy, co tu jest, a ja w międzyczasie a propos filmu, to zdążę już go zmontować do pełnej godziny i wam go pewnie udostępnić. YouTube jego obrobi, no to też będzie szybko. O, 537 w 40 minut około. Super zarobek. I jeszcze się zacząłem bawić z powikiem, tak? Bata wyciągłem, jakby to powiedzieć. Także zależy, jak to brzmi. Ale dobra, co? Nieźle, nie? Duchy robią te karpie generalnie robią swoje. Albo taki luszczeń, na którego nie ma co marudzić. Golec, 7, 18, lampasy robią też robotę. No i te jaziki też swoje kosztują, nie? Nie to, co te takie jakieś karasie albo karpie, takie 3-kilogramowy karp są tam daje. A taki jazik swoje też dorzuca. Także spocik super, polecam, zapraszam, komentujcie filmy, wbijajcie na Discorda. O, możecie te filmy podbijać, jak macie taką możliwość, jak wam wyskoczy. To chyba wyskakuje na telefonach, jak oglądacie. Z góry dziękuję. No i co? Na razie.